witajcie na kanale Basia w Ketozie, z tej strony oczywiście Basia. Zaczynajmy! W dzisiejszym filmie opowiem Wam przede wszystkim o mojej zmianie, o moich doświadczeniach z ketozą, tak żebyście nie popełniali moich błędów, bo postanowiłam tak naprawdę, że będę na diecie ketogenicznej z dnia na dzień. Coś tam gdzieś słyszałam, jedna koleżanka mi mówiła, potem druga koleżanka mi mówiła i tak jakoś wyszło, że stwierdziłam w przeciągu dosłownie 5 minut, że okej, dobra, to ja też spróbuję, no bo co mi tam, totalnie nie mając żadnej wiedzy. I to był chyba jeden z większych błędów, bo zdaję sobie sprawę, że to wszystko było zrobione źle od samego początku. Przedstawię dzisiaj Wam moją historię, jak schudłam 11 kg. Oczywiście zanim przejdziemy do meritum, chciałam Was zaprosić na serię daily przez 30 dni, czyli przez 30 dni mojej adaptacji, mam nadzieję, że Waszej też. Przez 30 dni będę wrzucać po jednym filmie dziennie, w którym będę Wam pokazywać, co jem, co gotuję, możliwe, że Was zainspiruję tym. Chodzi o to, żeby Wam również ułatwić wejście w stan ketozy. To będzie moje kolejne podejście, moje drugie podejście, ze względu na to, że teraz na okres świąteczny przestałam. No bo wiadomo, kto by odpuścił sobie uszka, barszczyk. W podliczeniu tak w ogóle, abstrahując, przytyłam 1 kg przez cały okres świąteczny, więc to nie jest jakaś duża ilość. Myślę, że nawet to jest woda, bo czuję po sobie troszkę też większą ilość wody w moim organizmie, która się znowu zaczęła nagromadzać. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Co to jest ketoza? Ketoza jest to, naukowo mówiąc, jest to wprowadzenie naszego organizmu w stan fizjologiczny, który wywołuje aktywność ketonów, wytwarzanie się ketonów, z których po prostu organizm czerpie energię, bo normalnie nasz organizm jest przystosowany do czerpania energii z węglowodanów. Po obcięciu tych węglowodanów zaczyna nasz organizm czerpać energię z tłuszczy i to nie tylko tłuszczy, które mamy odłożone, ale tych, które spożywamy. Jeżeli naszemu organizmowi nie dostarczamy węglowodanów, on sam i tak jest w stanie wytworzyć około 200 gram węglowodanów dziennie. Jeżeli dieta ketogeniczna i adaptacje są przeprowadzone prawidłowo, to na moim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że jesteście w stanie nie się wyleczyć, ale na pewno uspokoić przebieg tej choroby. Ja choruję na Hashimoto. Jeszcze przed przejściem na dietę ketogeniczną ogólnie miałam bardzo problemy żołądkowe. Mieszkam w Holandii i tutaj ogólnie wszędzie jest powiedziane, że dostęp do lekarza jest ograniczony, ograniczony, może nie ograniczony, bo jest dostępny normalnie, ale jest problem, bo lekarze tutaj bardzo często przypisują paracetamol na wszystko. No u mnie była taka sytuacja, że lekarz prowadzący przepisał mi najpierw lekarstwo na zmniejszenie kwasów żołądkowych, które de facto pomogły, ale też wiedziałam, że się od nich uzależnię, do czego nie chciałam dopuścić, więc zaczęłam kombinować z siemieniem lnianym, siemieniem. Z tym właśnie ogólnie, z piciem olejów na żołądek, gdzie wyciszyło mi troszkę moja rewolucja już, bo to głównie były rewolucje takie, że po prostu nie byłam w stanie skontrolować tego, w jakim momencie będę musiała iść na toaletę i zdarzało się to parę razy dziennie. Ogólnie problemy zdrowotne były chyba najpierw największą moją barierą, właśnie ten żołądek i to wszystko, co się ze mną działo, było problemem z tym, żeby przejść na ketozę, bo bałam się, że przecież, no kurczę, piramida żywieniowa, jesz normalnie, powinieneś jeść dużo węglowodanów, mało tłuszczu, bo przecież od tłuszczu się tyje i w ogóle, i jak gdzie takie smażone w ogóle jakieś, nie wiem, gdzie... Kto widział w ogóle, żeby jakieś mięso i żeby to pomogło w ogóle z żołądkiem? No w życiu. I takie było też moje myślenie. Nie dałam sobie przegadać przez parę dobrych miesięcy. Przez parę dobrych miesięcy naprawdę męczyłam się z tym żołądkiem. Do teraz nie wiem, jaka była jego przyczyna tak naprawdę, bo tych bóli, które, nie wiem, czy to były może wrzody, czy cokolwiek, bo lekarz tutaj powiedział mi, że no przykro mi, ale musi Pani najpierw się męczyć przez 3, 4, 5 miesięcy z bólami, żeby dopiero wtedy, żebyśmy zrobili jakąś gastroskopię czy coś. No więc musiałam sama zacząć kombinować. Tak naprawdę namówiła mnie koleżanka, która tak z dnia na dzień mówi, chodź spróbujemy, w sumie druga koleżanka, ty zobacz ile ona tam straciła w ogóle na tej diecie i wszystko, więc Sandra i Patryk, pozdrawiam Was.
Stwierdziłam, że dobra, okej, czemu nie? Zrobiłam listę zakupów, tak naprawdę nie mając totalnie żadnej wiedzy, mniej więcej jakiś tam zarys. Menu wykupione na jednej ze stron internetowych o ketozie, gdzie z poprzednimi moimi doświadczeniami, gdzie kupowałam dietę od przeróżnych dietetyków, przeróżnych pseudodietetyków również. Zazwyczaj było tak, że te diety kończyły się bardzo szybko fiaskiem. Nakupowałam pełno produktów i odechciewało mi się. Po prostu już było o tak z dnia na dzień. W sumie dobra, pozwolę sobie na czekoladkę, w sumie pozwolę sobie, a tutaj jakaś kola czy coś. No i nie widziałam tych efektów. Zawsze obarczałam winą to, że to jest tarczyca, że tarczyca blokuje mnie, że tarczyca mi nie pozwala, ale tę tarczycę też miałam unormowaną. Nie, tutaj po prostu było to czyste moje lenistwo. Przecież jest tyle osób, które ćwiczą, które jedzą różne rzeczy i są szczupłe, chociaż chorują i na Hashimoto, czy na cukrzycę, czy inne różne choroby XXI wieku. Po prostu stwierdziłam, a dobra, to kupię sobie mąkę kokosową, w sumie migdałowa trochę za droga, więc nie biorę, nie kupuję, no bo też nie chcę za bardzo się ładować, mając doświadczenie co do poprzednich moich diet. No więc stwierdziłam, a raz kozia śmierć, czemu nie? I tak zaczęła się moja przygoda z ketozą. Bardzo nieumiejętna i w ogóle przez pierwszy tydzień pamiętam, jak psioczyłam, że Boże, Patty, czemu Ty mi nie powiedziałaś, że będę co chwilę latać na kibel? No teraz sobie tak troszkę myślę, że kurczę, no nie jeden stoper poleciał. Przez pierwszy tydzień wiedziałam, że muszę dużo pić, bo pamiętajcie, że nawodnienie na adaptację jest bardzo ważne. Ktoś gdzieś nawet mi powiedział, że do 5 litrów dziennie, tak żeby uzupełniać cały czas tą wodę, którą w sumie wytracamy. Także pierwszy tydzień był najcięższy, tutaj przyznaję, że było źle. Nie miałam jakichś właśnie dużych bólów głowy. Sama adaptacja w sobie była ciężka, ale nie trwała u mnie jakoś mega długo, bo trzeba z góry przyjąć, że ten okres adaptacji to jest 30 dni. Ja na początku przez pierwszy tydzień tak się naprawdę źle czułam. Potem w ogóle nagle poczułam taki wielki zastrzyk energii. Nie chciało mi się spać w nocy, w ogóle mi się nie chciało spać. Zaczęłam gotować, kombinować, wszystko. Miałam nagle energii tyle, że Boże Święty, skąd ja mam tyle energii? I się wzięłam za pierwsze ćwiczenia. I myślałam, że super pomysł. Nie, okazał się bardzo złym pomysłem, bo ruszyłam dosłownie 3 razy nogą i czułam się wypompowana. I nagle był taki też spadek energii. Nagle moje samopoczucie było totalnym dnem i ogólnie nie wiedziałam, czy za szybko, czy co się dzieje, czy ja źle przeprowadzam tę adaptację, czy może to nie jest dobry pomysł. Także odpuściłam na kolejne 2 tygodnie. I nagle poczułam, że kurczę, nie było tak jak wcześniej, że już nie umiem tej deski, nie wytrzymam już 15 sekund dłużej, już nie dam rady. Tylko było takie, kurde, Baśka, dasz radę. Baśka, potrafisz. Ja na adaptacji polecam Wam zacząć od 75% tłuszczy, 20% białka i 5% węglowodanów. No i tak będzie już dla Was ciężkie w ogóle dobijanie tych tłuszczy, bo mi się zdarzało naprawdę wypijać łyżkę oleju, tylko żeby podbić ten tłuszcz, bo było zbyt mało. Na adaptacji też nie polecam liczyć kalorii. Ze względu na to, że samo już utrzymanie procentowo 80 czy 75% tłuszczy będzie już wystarczającym wyczynem i już będzie wystarczająco męczące dla Waszego organizmu, żeby jeszcze obcinać mu kalorie bądź po prostu jeszcze go dodatkowo dobijać. Na pewno polecam odstawić wszystkie napoje zero. Na pewno korzyści z samej ketozy, no to nie tylko utrata wagi, ale przywrócenie zdrowia, bo pamiętajcie, że Wasz mózg używa tłuszczy, ogólnie jest okalany tłuszczem i jest główną składową Waszego mózgu jest tłuszcz. Wszyscy się zawsze boją tłuszczu, bo te tłuszcze tłuczą. Że to tłuszcze tuczą. To taka piramida żywieniowa, do której my się przyzwyczailiśmy, już nie istnieje. Na początek Wam polecam też sobie zakupić takie paczki, ja sobie też przygotowałam. One się nazywają Keto Sticks, są w każdym kraju, są wszędzie dostępne, bo ja też je kupowałam tutaj. One mają taką skalę
tym, jak aktualnie wasze ketony, ile w waszym moczu znajduje się ketonów. Użycie ich jest po prostu bardzo łatwe. Siusiacie na pasek i na pasku wam wychodzi po prostu zawartość tych ketonów. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że na początku te ketony że one będą rosnąć i później powinny zacząć maleć. Tutaj mam też taką jeszcze nieotwartą torebkę z AliExpress. Jeżeli nie spieszy wam się to AliExpress, jeżeli wam się spieszy to apteka, one nie są dosyć drogie, bo kosztują około 17 zł, te kosztowały mnie około 2,5 euro. Czego wam na razie nie polecam na późniejszy etap, bo wiadomo, że zazwyczaj na początku jest się nie najlepiej ładować w koszta. Ja mam jeszcze Optium Xidoneo. Ogólnie jest to glukometr z możliwością mierzenia ketonów. Super sprawa i można go zgarnąć za darmo. Jeżeli jesteście zainteresowani, w jaki sposób można go dostać, to nagram wam osobny filmik. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Także warto jest w późniejszym etapie sobie zainwestować w taki glukometr. Ja ogólnie przez mój okres prawie 4-miesięczny przygody z ketozą schudłam łącznie 11 kg, nareszcie się nie wstydzę wyjść w jeansach. W najgorszym okresie mojego życia ważyłam, w sumie teraz już się mogę przyznać, ważyłam 99,8 kg, więc była prawie stóweczka. Tak, chciałabym zejść do 69, tak żeby ta szósteczka była z przodu, ale taka optymalna moja waga to około 70-72. Ogólnie właśnie ja nigdy nie byłam jakoś bardzo gruba, zawsze mi ten brzuszek lekko odstawał, ale zawsze się czułam dobrze w moim ciele. I w momencie, kiedy się okazało, że mam chorą tarczycę i zaczynałam chorować, no powiem szczerze, że troszkę mi się świat załamał. Był tak. Okej, moi mili, witam was po cięciu, bo oczywiście nie wiem jak to się stało, ale się połowa nie nagrała. O Jezus, ale jestem zła o to jest niemożliwe. Ty mam zawsze takiego pecha. W momencie, kiedy się okazało, że mam chorą tarczycę, świat mi się załamał. Nie wiedziałam, co się z czym je. Zaczęłam w ogóle tyć. Przytyłam w 9 miesięcy, w momencie, kiedy dobierali mi leki. 20 kg. W ogóle tutaj wam gdzieś pokażę zdjęcie z tego chyba najgorszego mojego okresu życia. Teraz już wiem, że to wszystko było niewarte swojej ceny, bo wystarczy, że biorę jedną tabletkę dziennie i mam ją w miarę unormowaną tą tarczycę. Muszę tylko po prostu pamiętać, ale też jem tak, 2 posiłki dziennie, więc jestem nareszcie na diecie, na której nie myślę w kółko o jedzeniu. Bo najgorsze właśnie dla mnie było to, że zawsze było tylko jedzenie, bo było 5 posiłków dziennie, wykupując diety od przeróżnych dietetyków. I zawsze się po prostu wkurzałam, że wszędzie jest tyle pokus, tyle wszystkiego, a ja nie mogę. A ja po prostu nie mogę. I teraz aktualnie jest po prostu rewelka, uwielbiam ketozę i nawet jeżeli nie ketozę, to same low carb. Co nie powiedziałam, dopisujcie w komentarzach coś, co byście chcieli wiedzieć, piszcie, pytajcie. Zapraszam do subskrypcji, łapeczki w górę i zostawienia komentarza. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się cieplutko. Pa, hej! Tutaj wam jeszcze też wrzucam dodatkowo listę zakupów. Będzie to wyglądało tak, że będę dzień wcześniej wam wrzucała jadłospis na kolejny dzień i będę gotowała na kolejny dzień, tak żebyście mieli listę zakupów plus możliwość przygotowania się do kolejnego dnia. Tutaj nie ma czasu na leczenie kasa. Myślę, że też ten 1 stycznia będzie taką super dobrą datą do rozpoczęcia całego daily, całej adaptacji. Ze względu na to, że po pierwsze jest to nowy rok, nowa ja, nowe możliwości. Po drugie jest to piątek, co wiąże się z tym, że najczęściej mamy weekendy wolne, więc będziemy mogli odchorować też w weekend dodatkowo nie tylko kaca, nie tylko adaptację, ale rozpocząć cały proces, który się będzie w nas zmieniał. Tak, żeby wejść w nowy tydzień z nową energią. Nie przedłużam, trzymajcie się. Jejku, ale zła o to, że to się nie nagrało. Boże święty, to jest niemożliwe. No także no nic. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Pa, pa, hej. Kochani, jestem teraz właśnie na etapie montowania filmiku i chciałam wam powiedzieć, że będzie to tylko taki luźny pomysł, że ja nie jestem też żadnym ani lekarzem, ani osobą, która nazywa się dietetykiem, tym bardziej kimś, kto ma olbrzymią znajomość keto.
Więc też wybaczcie mi, jeżeli te makro nie będzie idealnie dopasowane, ale to też wszystko zależy od Was i to Wy się musicie nauczyć słuchać swojego organizmu. Polecam ściągnąć sobie aplikację, na przykład Fitatu do zapisywania sobie wszystkich rzeczy zjedzonych danego dnia, tak żeby samemu też kontrolować sobie to makro. Przynajmniej ja tak też będę robić, też będę Wam o tym oczywiście przypominać każdego dnia. Także nic, chyba tyle chciałam dopowiedzieć. No cała reszta, która mi się nie nagrała, to no cóż, będzie pewnie jeszcze czas o tym opowiedzieć. Dzięki, trzymajcie się, pa pa.